Cześć. Na początku wspomnę o tym, że uruchomiłem opcję przycisku dziękuję, który znajdziecie pod materiałem. Umożliwi on Wam, jeśli będziecie mieli taką ochotę, wspomożenie kanału. Piszcie też proszę, jakie macie pomysły, jeśli chodzi o telefony na tym kanale. Jest sens w ogóle testować S26 Ultra? Może zamiast tego Honor Magic 8 Pro? Wiem, że ma już kilka miesięcy, ale także świetną cenę i jest po ewentualnych poprawkach. Ale najpierw ogólnie o tym, co znajdziemy w Xiaomi 17 Ultra. Poza ultra ambitnym zestawem aparatów oczywiście. Znajdziemy najszybszy dzisiaj dostępny procesor Snapdragona, 16 GB najlepszej pamięci RAM i 512 GB lub 1 TB także najszybszej pamięci wewnętrznej. Te wszystkie super szybkie bebechy chłodzi trójwymiarowy, dwukanałowy obieg lodowy Xiaomi, czyli w oryginale Xiaomi 3D Dual Channel Ice Loop. Duży ekran 6,9 cala, ochrona Xiaomi Shield Glass, która według producenta ma zapewnić 30% większą odporność szkła na upadki. Ja nie wiem od czego konkretnie większą, ale i tak lepiej od razu nakleić dobrej jakości folię. Wyświetlacz ma odpowiednio wysokie zagęszczenie pikseli i jasność, a przede wszystkim świetne parametry, jeśli chodzi o oddanie kolorów i wsparcie dla wszystkich aktualnie wykorzystywanych w komórkach formatów HDR. Posiada także ważną dla nadwrażliwych na migotanie ekranu oczu funkcję DC Dimming. Hej, no ale bez przesady, zapalcie światło. W pudełku poza telefonem i kabelkiem znajdziemy etui z twardego plastiku, lekko wystające nad rand, dzięki czemu w jakimś stopniu chroni ekran, który co najważniejsze posiada technologię mokrego dotyku. Czyli będziemy mogli korzystać z niego pod prysznicem, w czym pomoże nam także klasa odporności na kurz i wodę IP68. Bateria węglowo-krzemowa 6000 mAh, co jest wartością o 1000 mAh większą niż to, co znajdziemy w Galaxy S26 Ultra. Ładowanie 90 W, 50 W bezprzewodowo, czyli bardzo zacny komplet. Ramka z aluminium, tył z kompozytu włókna szklanego. Konstrukcja zupełnie standardowa, do której zresztą przyzwyczaiły nas telefony Xiaomi czy Vivo serii Ultra. Jedyna oryginalna rzecz w tym designie to okrągłe guziczki głośności, które nie tylko są oryginalne, ale także okazały się fenomenalnie wygodne. Waga 219 gramów, wymiary jak na telefon z ekranem 6,9 cala przystało, ale trzeba zauważyć, że Xiaomi 17 Ultra jest prawie 1,5 mm węższy niż wspomniany już wcześniej Samsung Galaxy S26 Ultra i posiada lekko zaoblone krawędzie, dzięki czemu pomimo wymiarów trzyma się go w miarę wygodnie. Bo mamy lekko znacznie wystającą, okrągłą wyspę, która skrywa crème de la crème tego telefonu, czyli aparaty. Główny 50-megapikselowy ma największą dostępną na naszym rynku w telefonach komórkowych matrycę jednocalową. Układ optyczny jest projektowany i certyfikowany przez Leikę. Podobnie w teleobiektywie, którego matryca także należy do największych na rynku wspólnie z Vivo X300 Pro, po Find X9 Pro czy też Honorem, rozdzielczość 200 megapikseli i zmienna optyczna ogniskowa w zakresie od 75 do 100 mm i to jest rzecz wyjątkowa w tym telefonie. Aparat ultra szerokokątny tu już jest bardziej standardowo, nie tak ultra flagowo jak w przypadku aparatu głównego i tele. Kąt widzenia 115 stopni, czyli mniej niż w Samsungu S25 Ultra, Pixelu 10 Pro czy Motorola Signature. Natomiast podobny jak w tamtych telefonach jest rozmiar sensora. Aparat selfie posiada autofokus, co akurat dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Trochę mniejszy niż większy sensor 1 na 2,87 cala, co nie jest oczywiście wartością złą. Flagową, ale nie ultra. Po prostu standard znany z innych flagowców. Oczywiście to tylko specyfikacja. Zobaczmy, jak Xiaomi sprawiło się w zdjęciach. Zapraszam na zdjęcia i filmy. Główny obiektyw 23 mm Leica Authentic, czyli dosyć zimny profil kolorystyczny, ale zdjęcie jest plastyczne. Po prawej iPhone 17 Pro i tu pierwsza niespodzianka, okazuje się, że Xiaomi ma większą rozpiętość dynamiczną, mniejszy kontrast. Ciekawe. Przypatrzmy się szczegółom. Zdjęcie z Xiaomi jest wykonane w standardzie 12 megapikseli, natomiast standard iPhone'a to 24 megapiksele.
I cóż ja tutaj widzę? iPhone ma dwukrotnie wyższą rozdzielczość i pomimo tego i dobrego światła nie ma więcej szczegółów. A nawet narażając się na pikselozę pokażę Wam, że ma mniej. Galaxy S25 Ultra także wymienka. To może średniak Realme 16 Pro Plus. Ach, to AI, chociaż Xiaomi jest bardziej gładkie. Kolejny średniak, ale już bez AI, Galaxy A56. No dobrze, ale wreszcie porównanie Xiaomi 17 Ultra do Vivo X100 Ultra po prawej. I zadziwiająco Xiaomi jest bardziej miękkie, bardziej optycznie naturalne. Na pierwszym planie oczywiście świetny poziom detali na obu zdjęciach. Widać różnicę postprocesingu. Na drugim planie widać, że tryb autentyczny w Xiaomi ma chłodniejsze barwy niż tryb naturalny w Vivo. Ale test obiektywów byłby niczym, gdybyśmy nie zajrzeli do kuchni. Poco F8 Ultra po prawej, od razu lecimy w przyprawy. Różnica jest bardzo niewielka. Ciężko tutaj wnioskować, który aparat zrobił lepsze zdjęcie. Tutaj już wyraźnie widać przewagę Xiaomi, szczególnie w niedzielę 19 kwietnia i także 26. W kąciku Ludwiczka przewaga także jest widoczna. Tutaj szczególnie na tym odblasku powyżej, który po prawej stronie w Poco wydaje się jakby był namalowany, narysowany, a po lewej wiem, że to jest gra światła na płytkach. Teraz do tej gry włączyło się Vivo X100 Ultra po prawej oczywiście. Tutaj Vivo wydaje się mniej ostre, a może bardziej naturalne. Nie wiem jak to interpretować. Tu jednak ewidentnie Vivo jest mniej agresywnie ostrzone. Kolejny fragment zdjęcia potwierdza to wrażenie. Oczywiście tu mamy duże zbliżenia. Na całym kadrze nie zobaczymy tego wyraźnie. Zobaczmy, jak jednocelowy sensor sprawuje się w zdjęciach portretowych. Dwukrotny crop, bardzo dobre barwy skóry, nie ma gejszy, nie ma bladości, dobre odcięcie tła. Ilość szczegółów to chyba dzisiaj bardziej pojedynek między AI niż optyki i rozmiarów sensora. Poco F8 Ultra po prawej. Sensor mniejszy, a jakość bardzo podobna. Vivo X100 Ultra, jednocelowy sensor. Podobnie, to już jest pojedynek przypadków. Raz jeden, raz drugi aparat zrobi lepsze zdjęcie. To coś z niższej półki, 1 na 1,56 cala sensor Nothing Phone 4a Pro. Różnica jest dostrzegalna, ale nie dyskwalifikująca. Motorola Edge 70 w tym wypadku jest większa, ale już w przypadku flagowej konfiguracji Motorola Signature niemal remis. OnePlus 15R znowu mniejszy sensor, 1 na 1,5 cala i to jednak widać. Realme 16 Pro Plus, tak samo mały sensor, ale bardzo sprytne algorytmy. Patrząc na brwi, można by powiedzieć, że jakość jest taka sama, ale na Realme nie mam rzęs. Stawka jest niesamowicie wyrównana, chyba że telefon nie stosuje AI. Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro i na koniec Vivo X300 Pro. Tutaj trochę za dużo AI. Silikonowa maska. Na szczęście w Vivo ten efekt można wyłączyć. Teleobiektyw tryb portretowy w ciągu dnia jak zwykle, natomiast zaraz porównamy sobie odcienie skóry do tych, jakie uzyskujemy przy sztucznym oświetleniu. Tutaj po prawej barwa skóry przesuwa się trochę w stronę czerwieni. To jest zbieżne z tym, jak ten aparat robi zdjęcia w nocy na zewnątrz. Oczywiście zdjęcie wykonane w dzień ma więcej detali i jest lepiej doświetlone. Zdjęcie wykonane późnym wieczorem przeszło na lewą stronę i porównamy sobie teraz inne optyczne ogniskowe, jakie mamy do dyspozycji w Xiaomi 17 Ultra. Po lewej 75 mm, po prawej 85 mm. Jeśli chodzi o ogólny kadr, to aparat był tak ustawiony, żeby on był podobny. Różnica, jeśli chodzi o detale, jest niewielka, dostrzegalna na dużym telewizorze, bo oczywiście po prawej aparat był dalej. Teraz po prawej 90 mm. Aparat położony jeszcze dalej, by uzyskać podobny kadr. Widać dalsze pogorszenie ostrości, ale ono jest niewielkie.
100 mm, być może dostrzegacie już różnicę ostrości nawet na mniejszych ekranach, ale widać wciąż, że to optyczne zbliżenia. Wartość ISO niewiele większa. Vivo X100 Ultra po prawej, prędkość migawki 1,33 sekundy, natomiast ISO 2087, kiedy w Xiaomi jest 400. Oczywiście po lewej mamy krótszą ogniskową 70 mm, dlatego to po części wyjaśnia tę różnicę, ale w Xiaomi mamy tę optyczną plastyczność, dlatego już sobie dobieramy 85 mm po lewej i 85 mm po prawej. ISO w Xiaomi wzrosło raptem do 500. No nie wiem jak to wyjaśnić, teraz porównujemy szczegóły. I one są bardzo podobne na obu zdjęciach. Teraz z Xiaomi maksymalne optyczne przybliżenie. Natomiast po prawej zdjęcie z Poco F8 Ultra 115 mm. I w tym świetle widać ogromną przewagę większej matrycy w Xiaomi 17 Ultra. Zwłaszcza jeśli wykorzystamy pełen potencjał Xiaomi i zrobimy zdjęcie w 75 mm. Teraz znowu dzień i robimy honorową rundkę z innymi aparatami. Pierwszy rywal po prawej to iPhone 17 Pro. Wbrew pozorom zdjęcie z iPhone'a nie było zrobione wieczorem, tylko rano, tak samo jak zdjęcie z Xiaomi. 17 Ultra ma dużo więcej detali. Motorola Signature także ulega Xiaomi, które ma, trzeba przyznać, świetną jakość i wygląda na to, że nie nadużywa AI. Przynajmniej nie w takim stopniu jak Vivo X300 Pro, czego w detalach nie widać, ale mam jednak wrażenie, pomijając doskonałość plastyki tego zdjęcia, jakiejś sztuczności. Natomiast w Pixelu 10 Pro XL po prawej AI, trzeba przyznać, jest bardzo mocne, szczególnie na brwiach, które aż wpadają w pikselozę. Ale pomijając heheszki, dobre zdjęcie z Pixela, tyle że gorsze niż z Xiaomi, moim zdaniem oczywiście. Teraz trochę schodzimy z ceny. Nothing Phone 4a Pro 80 mm peryskopowy teleobiektyw wciąż. Dzięki temu w Nothing mamy równie wielką matrycę co w iPhone 17 Pro, ale wciąż prawie dwukrotnie mniejszą niż w Xiaomi 17 Ultra. Ten sam przypadek wspaniałej oferty, jeśli chodzi o fotografię w tym przedziale cenowym, Realme 16 Pro Plus, ale oczywiście nie może rywalizować z Xiaomi. Xiaomi robi więc pod względem technicznym świetne zdjęcia portretowe, które mają dużo detali, są naturalne, mają fotograficzny charakter, nie widać przesadnego zastosowania sztucznej inteligencji, o ile w ogóle tam jest, po prostu nie znać jej w zdjęciach, nawet przy dużych przybliżeniach. No ale co będzie, jak wydłużymy ogniskową dużo ponad optyczną wartość, zostawiając jednocześnie opcję udoskonalania AI dużych przybliżeń włączoną. 140 mm ogniskowa, bardzo dobre zdjęcie nawet na dużym ekranie. Detale przy zbliżeniu wyglądają naturalnie, nie ma rozmycia, naprawdę dobra jakość, no ale zobaczmy, jak wypadnie ono w zestawieniu z Vivo X100 Ultra. Brwi wyglądają nienaturalnie. Może są narysowane cienkopisem? Na brodzie znać każdy włosek, jakbym sobie na gładkiej skórze jako dziecię dorysował czarne kropki. No dobrze, ale nie robiąc już sobie żartów, z daleka zdjęcie z Vivo wydaje się bardziej szczegółowe, a że to retusz my wiemy, bo dłubiemy, a inni mogą się nie zorientować. Więc po prawej mamy AI, a po lewej bez AI. To teraz zdjęcie z 5 metrów 231 mm. Po lewej oczywiście Xiaomi, po prawej Vivo. Vivo już chyba nie miało śmiałości mazać przy takim przybliżeniu. Vivo X100 Ultra to jednak już przeżytek, dwuletni telefon. Tutaj ta sztuczna inteligencja nie jest tak rozwinięta jak w dzisiejszych telefonach, na przykład Vivo X300 Pro. Ogniskowa coś koło 350 mm, po lewej Xiaomi, po prawej Vivo X300 Pro. Szczegóły? No po prostu genialne. Na szczęście możemy wybrać w Vivo opcję Raw Light i wtedy dezaktywujemy tę szkaradność. Ale i tak uważam podejście Xiaomi 17 Ultra za lepsze. Teleobiektyw, wartość podstawowa przybliżenia optycznego 75 mm ogniskowa, 139 mm
to już jest ponad maksymalne optyczne przybliżenie i od razu po prawej porównanie do średniaka Realme 16 Pro Plus. I choć ten radzi sobie nieźle, to oczywiście nie ma porównania do Xiaomi. Teraz po lewej zdjęcie z Xiaomi z jeszcze większym cyfrowym przybliżeniem, 189 mm ogniskowa. Po prawej podobne przybliżenie z Poco F8 Ultra, nie ma konkurencji. S25 Ultra od Samsunga, ciekawe czy S26 będzie lepsze. iPhone 17 Pro, Nothing Phone 4a Pro, Pixel 10 Pro XL i Vivo X300 Pro. I jak widać mamy świetną jakość dużych zbliżeń w teleobiektywie Xiaomi. Gdy w kadrze nie ma ludzkiej twarzy, telefon wykorzystuje wszystkie triki AI. Teraz czas na aparat szerokokątny, ale najpierw oceńmy zbieżność kolorów. Szerokokątny, główny i tele. Dwa pierwsze obiektywy są niemal identyczne, teleobiektyw jest bardziej kontrastowy. Porównajmy teraz zdjęcie z Xiaomi do tego z Pixela 10 Pro XL. Obiektywy szerokokątne oczywiście. Nie rozumiem, czemu w Pixelu po prawej pojawia się coś takiego na znaku. Wyższa jakość w Xiaomi, ale należy pamiętać, jak szeroki kąt ma Pixel. Równie szeroki co ten w Galaxy S25 Ultra po prawej. Jakość jest zbliżona, czyli dobra jak na obiektyw szerokokątny. Czyli aparat szerokokątny na poziomie innych flagowców, a zobaczmy jak wypadną w porównaniu z nim telefony średniopółkowe. Motorola Edge 70 po prawej. Mamy trochę bardziej ostre zdjęcie po lewej z Xiaomi. Tutaj w oddali też trochę bardziej klarowne, ale nie wiadomo czy to nie przez charakterystykę postprocesingu Motorola, mazanie grubą kreską. Nothing Phone 4a Pro. To nie jest duża różnica. Realme 16 Pro Plus wypada trochę gorzej, ale to raczej nie jest wina małego sensora, bo on jest tego samego rozmiaru co w Nothing, który przed chwilą porównywaliśmy. Po prostu w tak dobrą pogodę już nie wielkość sensora się liczy, tylko kąt widzenia i rodzaj postprocesingu. W kuchni jest już trudniej. Zobaczmy jak Xiaomi wypadnie na tle całkiem solidnego aparatu szerokokątnego Vivo X100 Ultra po prawej oczywiście. Identyczne pole widzenia w obu aparatach, a szczegóły? Nie wiem. Czystsze zdjęcie z Xiaomi? Być może trochę bardziej czytelny napis kwiecień? Nie są to duże różnice, ale chyba są i to na korzyść Xiaomi, więc nieźle. Aparat selfie, dobre światło, do dyspozycji mamy dwie ogniskowe. W trybie portretowym odcięcie tła bez zarzutu. Jeśli chodzi o szczegóły w tym aparacie, to zazwyczaj nie porównuję ich do innych telefonów, ale tym razem to zrobię. iPhone 17 Pro, podobnie, a może nawet trochę lepiej niż w iPhone'ie. Pixel 10 Pro XL, też troszeczkę gorzej od Xiaomi. To teraz Nothing Phone 4a, czyli średniak. Stawka jak widać jest wyrównana. I na koniec Motorola Signature po prawej, która wydaje się mieć lepszą jakość. To nie jest może duża różnica, ale jest. W odrobinę słabszym świetle zdjęcie nabywa przyjemniejszego, większego charakteru. I wciąż mamy naturalne barwy skóry oraz dobre odcięcie tła. W jeszcze słabszym świetle Xiaomi dalej gubi szczegóły, ale nie przeostrza i zachowuje naturalne barwy skóry. Noc. Kontrast zdjęcia jest dobry, flary pod kontrolą, ale to zabarwienie troszeczkę przypomina mi Poco F8 Ultra, a właściwie jest bardzo podobne. Wolałbym coś bardziej neutralnego w stronę Nothing Phone. Ale zobaczmy jak sprawują się szczegóły na ściance. Po prawej właśnie Poco F8 Ultra. Dzielenie cegieł jest bardziej ordynarne w Poco. W Xiaomi widzimy zarys dachówek. Ewidentnie mamy więcej szczegółów w cieniach, zachowując zbliżenia, ale idąc na lewo te krzaczki są mniej cyfrowe w Xiaomi, bardziej naturalne. Tak samo tutaj Poco znacznie bardziej cyfrowe, wysilone. Xiaomi korzysta z jednocelowego sensora, a jak wypadnie tutaj Vivo X100 Ultra?
Xiaomi po lewej, Vivo po prawej i tutaj Vivo jest bardziej naturalne, Xiaomi bardziej wyraziste. Ciężko powiedzieć, gdzie jest lepsza jakość. Mi tutaj bardziej podoba się miękki obraz w Vivo, ale po lewej stronie w Xiaomi nie mamy cyfrowego, prześlonego obrazu. On też jest bardzo dobry. Chociaż tutaj na krawędzi lewej zdjęcia w Vivo ostrość kompletnie się sypie. Daję słowo, że przecierałem obiektyw. To oczywiście może być jednostkowy problem akurat tego szkiełka. To teraz po prawej Pixel 10 Pro XL. Nothing Phone 4a Pro po prawej. No niesamowicie udane zdjęcia nocne. No to jest jakiś fenomen. Zobaczmy, czy gubi ostrość na krawędzi tak jak Vivo. Nie. Realme 16 Pro Plus. No tak, i pokażmy jeszcze inny fragment. Ja już nic nie mówię, oglądajcie. Teraz Motorola Signature po prawej. Jeden element kadru i zaraz drugi fragment. I następne zdjęcie z Motorola Edge 70. No tutaj mamy lepszą jakość po lewej. Obiektyw 14 mm, niebo jest ciemne, dobry kontrast, dobre barwy, flary pod kontrolą. Zobaczmy, jak wyglądają szczegóły w centralnym punkcie kadru. No ciężko tu mówić o szczegółach, ale jest kultura, nie ma jakiegoś bardzo agresywnego postprocesingu. Porównajmy to do Vivo X100 Ultra po prawej. Zdecydowanie bardziej podoba mi się zdjęcie z Xiaomi, jest bardziej czytelne, dachy nie zlewają się w jedną brązową plamę. Do tego jest bardziej gładkie i nie ma żadnych szumów kolorystycznych. Motorola Signature. Xiaomi ma ogniskową 14 mm, Motorola 12, ale kąt widzenia jest taki sam. Detale na zbliżeniu są bardzo podobne, ale dachy wciąż bardziej czytelne na Xiaomi. Nie tylko one, te werandy także. Motorola Edge 70 po prawej jest bardziej szczegółowa. Motorola ma troszeczkę węższy kąt widzenia. No i na koniec chyba najszerszy ultra szerokokątny na rynku, czyli Pixel 10 Pro XL. I Pixel ma więcej detali, choć także kosztem większego ziarna. Ale to są oczywiście takie pojedynki złego z bardzo złym w przypadku tych obiektywów. Teleobiektyw w nocy, a konkretnie w krzakach. Bardzo fajnie, naturalnie, a jednocześnie ostro wyglądające zdjęcie. 154 mm, czyli jesteśmy już znacznie ponad optyczne zbliżenie tego obiektywu. Oczywiście, żeby docenić lub zganić jakość zdjęcia, musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Pierwszym punktem będzie Poco F8 Ultra, które ma mniejszy sensor. To jest sensor 1 na 2,76, czyli prawie dwukrotnie mniejszy od tego, który mamy w Xiaomi. I to widać. Plastyka, głębia zdjęcia po lewej jest dużo lepsza. Nie mówię już nawet o szczegółowości, ale ona oczywiście też jest na innym poziomie. iPhone 17 Pro, sensor niewiele większy niż w Poco. Inna pora roku, więc na gałęziach mamy liście, ale możemy sobie porównać, jaka jest szczegółowość. Zdjęcie z iPhone'a jest naturalne, natomiast oczywiście jest gorszej jakości niż to z Xiaomi. Motorola Signature. Teraz ciekawe porównanie, bo tak samo duży sensor jak w Xiaomi Vivo X100 Ultra. Zdjęcie z Vivo jest plastyczne i naturalne, ale Xiaomi jest znacznie bardziej szczegółowe. Brakuje nam tylko jeszcze porównania do Vivo X300 Pro. I cóż, widać w Vivo duży sensor, jest plastyczność, ale Xiaomi jest dużo lepiej doświetlone, ma znacznie lepszą rozpiętość dynamiczną. To jeszcze Pixel 10 Pro XL. Pixel się bardzo stara, tradycyjnie bardzo dobry postprocessing, ale nie ma szans, jeśli chodzi o hardware, ma dużo mniejszy sensor. Do tego podzielony na 200 megapikseli i Xiaomi robi z nich użytek. Oj, robi. Telefony z malutkimi sensorkami możemy sobie darować, no ale jeszcze pokażę Wam S25 Ultra. No tak zgodnie z przewidywaniami wracamy do Vivo X300 Pro. Jeszcze inny fragment. No to jest niesamowite. To jest inna klasa. Świetny aparat.
Vivo traci supremację, ale jeszcze walczy Vivo X100 Ultra. I knockout. Mamy nowy porządek. Czy to jest Lowfik, czy jakaś inna technologia, nieważne. Mamy realnie nowego króla teleobiektywu. Szczególnie w nocy. Xiaomi 17 Ultra. Główny obiektyw, stabilizacja standardowa 4K 60. No ale może też spróbuję. Ok, tak wygląda stabilizacja. Porównajmy teraz tę jakość do nagrania z Poco F8 Ultra w pogodzie. Ok, tak wygląda stabilizacja. Poco ma także funkcję wyciszenia hałasów tła, ale tutaj ona jest wyłączona w dobrej pogodzie. Jeszcze raz dla przypomnienia Xiaomi 17 Ultra i teraz porównanie do Vivo X100 Ultra. Wygląda stabilizacja w ciągu dnia. Wracamy do Xiaomi, tak wygląda obraz. Jest dobra pogoda, mamy dosyć zimne barwy w tym wideo, bardzo dobra stabilizacja, być może trochę zbyt jasna ekspozycja, ale zachowuje się ona tutaj stabilnie, nie migocze. Teraz próbka, obiektyw szerokokątny, pogoda jak była, dobra, tak jest. Kolory są troszeczkę inne. Stabilizacja oczywiście bardzo dobra, zazwyczaj tak w tych obiektywach to wygląda. Oczywiście, jeśli uznamy 20... Porównanie do Vivo X100 Ultra. Oczywiście, jeśli uznamy 24 mm za standard. Aparat główny, tyle zazwyczaj ma tutaj. Wracamy do nagrania z Xiaomi 17 Ultra. Bardzo dobre wideo. Półmrok, bardzo słabe światło, 4K 60, tryb wideo standardowy. A tak wygląda Dolby Vision. Tu jest naprawdę. I tutaj panuje. Z powrotem tryb standardowy, tak jakby miał więcej szumów, nie wiem. Zobaczmy jak w tych warunkach poradził sobie Poco F8 Ultra. No ja tutaj widzę nawet na tym małym ekraniku, że Poco gorzej sobie radzi w tych warunkach. Z powrotem Xiaomi, gorzej to mało powiedziane. Zobaczmy jak sobie poradzi równie wielki sensor co w Xiaomi Vivo X100 Ultra. Vivo ma równie dobrą jakość i troszeczkę lepszy kontrast niż tryb standardowy w Xiaomi, więc wracamy do Dolby w Xiaomi 17 Ultra. Świetny obraz, duży jednocelowy sensor pozwala złapać dużo światła, tak samo jak w przypadku Vivo X100 Ultra, ale pamiętajmy, Vivo X100 Ultra nie jest telefonem z naszego rynku. No dobrze, ale teraz postaram się porównać stabilizację w Xiaomi 17 Ultra do najlepszych w tej dziedzinie. Xiaomi 17 Ultra, iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra. Było widać różnicę? Jak nie, to pomogę. Zoomuję troszeczkę obraz. Xiaomi, iPhone, Galaxy S25 Ultra. Ujęcie statyczne, szerokokątny główny. 4K 60 oczywiście. I proszę bardzo. Trzydzieści razy. Teraz sobie ustawiłem przybliżenie na podstawowe obiektywu tele, czyli 3.2 i przeciągnięcie. Stabilizacja nie jest zbyt intensywna. Zaraz włączymy sobie intensywniejszą stabilizację. Nie ma potrzeby, bo jest całkiem dobra stabilizacja. Ta lepsza stabilizacja to tryb Super Steady. Po prostu intensywniejsza stabilizacja elektroniczna. Ona niestety redukuje rozdzielczość obrazu do 2,8K. Kamera przednia 4K 60 oczywiście, dźwięk inteligentny wyłączony. O, teraz to jedzie tramwaj, to w ogóle będzie próba na szczycie. O, już jadą samochody, będzie bardzo głośno w tej chwili, jak przyjedzie tramwaj. A on nie jest taki głośny.
Samochody są głośniejsze. Dobrze, to idę teraz do przodu. To może włączę tryb inteligentny, bo głupio gadam. Wymiarowy dźwięk przestrzenny. Inteligentne kasowanie szumu. No i trzeba przyznać, że te funkcje dają radę wydobyć głos i ściszyć hałas tła. Dobra. 4K 60 fps. Wszystkie aparaty noc. To jest oczywiście nasz Xiaomi główny obiektyw. Poza trybem standardowym, który teraz oglądamy, mamy jeszcze do dyspozycji tryb noc, z tym, że to jest 1080 24 fps, ale chyba nic w ten sposób nie zyskujemy. Jeszcze możemy włączyć Dolby Vision. Jeszcze Dolby Vision. Może odrobinę lepszy kontrast, ale to nie jest duża różnica. Wracamy do trybu podstawowego. 4K 60 fps. Wszystkie aparaty. Teraz te wszystkie aparaty, czyli najpierw Vivo X100 Ultra, PS. Wszystkie aparaty noc. Poco F8 Ultra, Wszystkie aparaty noc. teraz znowu Xiaomi 17 Ultra, ale już z ręki. I tak samo z ręki iPhone 17 Pro. Główny, ale zaraz przełączę na szerokokątny. Znowu przypomnienie 17 Ultra i Samsung Galaxy S25 Ultra. Mogę Teraz 4K 60 obiektyw szerokokątny Xiaomi 17 Ultra. Tu już porównań nie będzie, bo jakość wszędzie jest tak samo zła. No dobrze, i jaki jest wasz werdykt? Mój jest bardzo pozytywny. Xiaomi poprawiło wszystkie błędy 15. Główny obiektyw ma odpowiednią dynamikę, dobrą ekspozycję, świetny kontrast, ale przy tym bardzo dobrą rozpiętość tonalną, dzięki czemu nawet w bardzo jasne, słoneczne dni nie zauważyłem prześwietleń z jednoczesnym zachowaniem szerokiego zakresu pomiędzy światłem a cieniem. Duża matryca generuje naturalny efekt mniejszej głębi ostrości i świetnie sprawdza się w gorszym świetle. Teleobiektyw widzieliście, zdjęcia w nocy, doskonały. Poza tym przetwarzanie, nie mamy nachalnej, generatywnej sztucznej inteligencji. Zdjęcia portretowe są naturalnie optyczne, odcienie skóry te nie są złe i nie ma nawet śladu wygładzania i modelowania, które znajdziemy w innych ultraflagowcach. W ogóle portrety są delikatnie przetwarzane, bo HDR też nie jest zbyt intensywny. Oczywiście to, czy rezultaty są lepsze od konkurencji, zależy od naszych preferencji, ale ja to organiczne ustawienie Xiaomi doceniam. Stabilizacja w dobrym świetle jest również bardzo dobra. W nocy w przypadku większych wstrząsów jest efekt żelatyny, ale jeśli nie będziecie machać tym telefonem zbyt intensywnie, to nie będzie problemu. Włączenie Dolby Vision, nawet jeśli będziecie potem konwertować nagranie do standardowej przestrzeni kolorów, także lekko poprawi wygląd wideo w nocy. Jeśli chodzi o wideo, nie jest to poziom iPhone'a. Stabilizacja jest też troszeczkę gorsza niż w Samsungu, ale i tak to wciąż w kategorii wideo ścisła czołówka. W teleobiektywie przy dużych zbliżeniach stabilizacja sprawuje się świetnie. Nie ma problemu utrzymania kadru czy poruszonych zdjęć w słabym świetle. Zmienna ogniskowa w obiektywie to nie żaden gimmick, tylko rzecz, która daje nam większą elastyczność w znalezieniu optymalnego kadru. No dobrze, głośniki. Test głośników. Odgłosy smażenia tworzą naturalne tło dla testu. Xiaomi po prawej, Poco F8 Ultra po lewej. Xiaomi 17 Ultra. Poco F8. No jest głośniejszy. Dźwięk w Xiaomi oczywiście nie miał takich basów jak w Poco, ale był zrównoważony, okrągły. Natomiast sprawiał wrażenie cichszego niż w Poco, tak jakby brakowało mu projekcji średnicy i góry. Poszperałem w ustawieniach i okazało się, że z dwóch dostępnych profili dźwięku był ustawiony profil Dolby, więc przełączyłem na drugi dostępny profil Xiaomi i sytuacja uległa drastycznej poprawie.
Okej, no i teraz jest dużo lepiej, jak słuchamy czegoś w kuchni, ponieważ w tym momencie przy profilu dźwięku Xiaomi odblokowało górę i średnicę. Tak to brzmi, jest dobrze. Po przełączeniu na dźwięk Xiaomi ten dźwięk jest jak najbardziej akceptowalny i fajny. No to są flagowe głośniki, one nie są tak dobre jak w Poco F8 Ultra, no to muszę ciągle powtarzać, ale niestety tak wygląda sytuacja, że Poco po prostu zdystansowało stawkę. Przerwa na smażenie. Jak któryś będzie telefon miał lepsze głośniki, to wtedy i degustację. Dam tytuł recenzji: lepsze głośniki niż Poco F8 Ultra. Granie. Najpierw sytuacja optymalna. USB-C, które mamy w Xiaomi 17 Ultra, jest szybkie i wspiera DisplayPort Alt Mode. Tak więc podłączyłem telefon do telewizora i jednocześnie podłączyłem do telefonu pad od Xboxa poprzez Bluetooth. I w ten sposób pogram, zobaczę, jakie będzie zużycie energii. Trochę pobiegałem, pojeździłem samochodem, postrzelałem. Friendly canine unit incoming. Trap deployed. Only 2 teams left. Getting close to victory. Potem postanowiłem sprytnie oflankować przeciwną drużynę. Koncepcja okazała się słuszna, ale egzekucja nawaliła. Grałem 29 minut i ubyło 11% baterii. Procesor rozgrzał się do 40 stopni. Zobaczcie teraz, jak grało się palcami. No jest super. Świetnie reaguje, naprawdę jest błysk. Więc jak widzicie, stabilne 120 klatek na sekundę, bardzo dobra reakcja ekranu na dotyk, natychmiastowa, płynna, zero jakichkolwiek opóźnień. Naprawdę przyjemnie gra się na tym telefonie. Bateria w Xiaomi mająca 6000 mAh pojemności trzyma przyzwoicie. 5 godzin screen on time, czyli włączonego ekranu, jest spokojnie osiągalne, co biorąc pod uwagę mocno prądożernego potwora w postaci wyspy świetnych i dużych aparatów, nie jest wynikiem złym. W każdym razie nie ma lęku o blackout, tym bardziej, że jest szybkie 90W ładowanie, ale ładowarki w zestawie oczywiście nie otrzymamy. Vivo X300 Pro, jeden z konkurentów na tej półce cenowej, trzyma mniej więcej ten sam poziom fotograficzny, ale ma zupełnie inny styl. Głębsze HDR, znacznie więcej AI w zdjęciach, bardzo dobrą stabilizację w wideo, ale mniejszy sensor za głównym obiektywem. To już kwestia preferencji, co Wam bardziej pasuje. Vivo X300 Ultra, nie wiem. Jeszcze nie testowałem, jest drogi, no i mam nadzieję, że nie ma efektu krecika przy większych zbliżeniach. Jeszcze krótko na temat systemu, czyli HyperOS 3. Nie ma się czego bać. Gładki, dopracowany, nie zauważyłem żadnych błędów. Z tym hardwarem to jest oczywiście błyskawica, ale sam system, jeśli chodzi o kulturę działania i stabilność, to solidna oferta. Jedna tylko wada to jest kwestia restrykcyjnego podejścia Hyper do powiadomień, a raczej do pozwalania aplikacjom na samoczynne uruchamianie się i działanie w tle. Trzeba wiedzieć, jak na przykład spowodować, by powiadomienia o wywozie śmieci dochodziły do nas z odpowiedniej warszawskiej aplikacji, jeśli mieszkamy w Warszawie oczywiście, ale to jest osiągalne i ważne, bo niewystawienie śmieci to gwarantowana awantura w domu. I tą mądrością życiową kończę tę recenzję. Trzymajcie się.